Cześć kochani, witam Was serdecznie. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Kanał poświęcony wszelkiej wiedzy, wszelkim działaniom, których celem jest po prostu wzmacnianie stanu naszego organizmu, a więc wiedza taka, jaką tylko można zaoferować, gdzie tylko mogę znaleźć Wam wszystkim, a więc wiedza dotycząca odżywiania, suplementacji, roli wody w organizmie, jaką wodę należy pić, roli pól magnetycznych, bo przecież jesteśmy jako ludzie zanurzeni w oceanie pól elektromagnetycznych Ziemi, naturalnego elektromagnesu Ziemi, czy też magnesu Ziemi, tych wszystkich pól elektromagnetycznych, z którymi mamy do czynienia, o których jesteśmy stwórcami, twórcami i tak dalej. Więc wszystko, co służy zdrowiu, kwestia naszej psychiki, rozwoju duchowego, rozwoju osobistego i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy tylko istotami cielesnymi. Sama materia nic nie znaczy. To duch w człowieku buduje te nasze ciała lub je niszczy, w zależności od tego, jak do tego po prostu podejdziemy. I kochani, dzisiaj temat serii woda. I w dodatku temat, który oczywiście będzie mówił o tym wyraźnie, że już jestem foliarz, płaskoziemiec i tak dalej, i tak dalej. Te etykietki można przykleić. Oczywiście przez tych, którzy uwielbiają przyklejać etykietki, bo tych etykietek też mam na sobie od wielu lat masę. Już byłem New Age'owcem, jakąś Jehową, jakimś buddystą, właśnie antyszczepionkowcem, płaskoziemcem. Co jeszcze? No, czyli foliarz, czyli czapeczka z folii. Nie mam tutaj akurat folii, więc nie mogę sobie zrobić. Oczywiście macham na to ręką, głupcy zdarzają się wśród nas i tyle. Natomiast dzisiaj, kochani, właśnie z racji tego, że będę mówił o pamięci wody, na bazie pewnego rosyjskiego artykułu ze stron rosyjskich, w ogóle Rosjanie mają ogromne zasługi, mają badania, znaczy jeżeli chodzi o badania wody, między innymi profesor Bołotowa, profesor Goskow, profesor Zenin i tak. Och, całą gamę można byłoby wymieniać. Nie tylko zresztą oni, oczywiście pan Masaru Emoto, nieżyjący już, ubolewam nad tym, pan Masaru Emoto, Japończyk, profesor Mushikion, Korea Południowa, badania amerykańskie, badania angielskie, Martin Chaplin. No jest masa tych naukowców. Wymieniam całą potężną plejadę, kilkadziesiąt na przykład nazwisk w moich książkach, w opracowaniu tutaj, które eksponuję, Woda, fenomen życia. Namawiam Was do lektury, do ewentualnego zamówienia. Wystarczy wejść na moją stronę www.januszdabrowski.pl. Tam u góry wejdziecie, jest sklep, kliknijcie i ewentualnie otworzą się książki, przynajmniej przeczytajcie opisy, dlatego że woda jest niesamowitym medium. Z wody jesteśmy zbudowani. Około 70-75% masy przeciętnego ciała, znaczy ciała przeciętnego każdego z nas, to jest woda. Mózg zawiera jeszcze więcej procent wody. Wystarczy wspomnieć, że w przypadku noworodków woda stanowi ponad 90 chyba 8%, jak dobrze pamiętam, woda. I teraz pytanie, dlaczego tak szybko się uczymy? Znaczy, dlaczego dzieci też szybko tak przyswajają wiedzę, umiejętności, szybko doświadczają i tak dalej, i tak dalej. Czy woda nie odgrywa tutaj zasadniczej roli? I to trzeba rozpatrywać w kontekście tego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak są zbudowane komputery, nawet najnowocześniejsze obecne dzisiejsze laptopy, z których korzystamy, i komputery stacjonarne, to tam pamięci tych komputerów są oparte na krzemie, na tak zwanych waflach krzemowych. Ale są już bardzo zaawansowane doświadczenia, gdzie pamięci komputerów mają być budowane
w oparciu o białka, bo białka potrafią, mają znacznie większą pamięć, objętość tej pamięci niż ewentualnie te wafle krzemowe, a jeszcze większą pamięć, znacznie większą objętość, nieporównywalnie wielką z tymi waflami krzemowymi i z białkami ma woda. I tutaj też są, słuchajcie, badania już robione na bazie pewnych doświadczeń. Chodziłoby o to, żeby skonstruować komputery, gdzie pamięć komputerowa, te wewnętrzne dyski pamięciowe były oparte o wodę. Oczywiście wielu ludzi, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia, powiedzą: o to człowieku, puknij się w głowę. No to niech się sami po prostu popukają, a my dzisiaj sobie opowiemy coś na temat wody. Jak często to bywa, opieram się na pewnych materiałach. Akurat w tym przypadku to będzie z internetu rosyjskiego. Bardzo ciekawy tekst, zresztą sami się przekonacie. Sami stwierdzili zresztą, czy ciekawy. Jeżeli okaże się ciekawy, to będę was prosił o lajki, o subskrypcje, o komentarze, nawet bardzo krótkie. Czy audycja w ogóle trafiła do was, czy warto było, czy nie warto było, czy w ogóle niepotrzebnie się może trudzę, ale myślę, że nie, niezależnie od reakcji, o wasze reakcje stałych bywalców jestem spokojny. Natomiast czasami się trafi jakiś tam ktoś odmiennego sposobu myślenia, no ma prawo i koniec, kropka. Posłuchajcie, o czym to będzie dzisiaj. Udostępniam ekran. I teraz, kochani, więc przede wszystkim jest to, mam tutaj właśnie taka strona rosyjska pewna. Woda знает все. Вода — это самое распространенное вещество на Земле. I tak dalej, i tak dalej. Już nie będę tutaj się wygłupiał z tym rosyjskim. Powiedzmy, nie będę udowadniał, że świetnie mówię, że wszystko rozumiem, bo dawno już nie, akurat jestem z tego pokolenia, które uczyło się języka rosyjskiego. Bardzo lubię rosyjski. Od razu powiem, że bardzo nie lubię, czy niemile wspominam nasze pewne zaszłości historyczne związane z Rosją i obawiam się nie tyle Rosjan, których troszeczkę poznałem, bo 2 razy byłem akurat w dawnym Związku Radzieckim. Spotykam się z fantastycznymi ludźmi, otwartymi, tak dalej, serduchami. Natomiast władzy sowieckiej to ja od razu powiem, bardzo nie lubię, oj nie lubię. A historii myślę, że znam nieźle, tą historię jeszcze z dawnych wieków. Zawsze mieliśmy z tym sąsiadem ogromne problemy, a już historia najnowsza, począwszy, cofając się 50 lat wstecz mniej więcej, lata przedwojenne, lata wojenne i późniejsze, no to nie ma nawet o czym mówić. A to, co dzisiaj się dzieje, to też nie ma o czym mówić. Dobrze, ale to, żebyście widzieli, że jest taki oryginalny artykuł. Link do tego artykułu oczywiście będzie pod spodem i tłumaczenie po polsku. Znaczy, tłumaczenie będziecie musieli sami sobie załatwić, a więc w jaki sposób? Po prostu tu, słuchajcie, kochani, nie wiem, czy tu się uda, ale w każdym razie ja tutaj mam to już przetłumaczone, a wystarczy wejść, ewentualnie kliknąć translację i sprawa załatwiona. Tylko powiększę troszeczkę jeszcze bardziej. Zresztą chyba wystarczy 175%, więc myślę, że wystarczy. Słuchajcie, woda wie wszystko. Woda jest najpowszechniejszą substancją na Ziemi w jej warstwie powierzchniowej. Nawet samo ciało człowieka, które według różnych źródeł składa się w 70-80% z wody. A mimo to można powiedzieć, że woda jest substancją niezbadaną. Tak, ciągle, słuchajcie, kochani, substancją jest niezbadaną. Kosmos wybrał wodę jako podstawę życia. Jest woda wodorowa i jest woda litowa. H2O i Li2O, jak dobrze pamiętam, ten symbol. Miliardy lat temu w zimnej chmurze gazu i pyłu, z której powstała Ziemia,
znajdowała się woda w postaci lodowatego pyłu. Potwierdzają to badania wszechświata. Akademik Wernancki, akurat cytuję go w jednej z moich książek, Woda, fenomen życia, pierwszy tom, napisał: nie ma związku, który mógłby się równać z wodą w jej wpływie na przebieg głównych, najbardziej monumentalnych procesów geologicznych. Nie ma żadnej ziemskiej substancji, minerału, skały, żywego ciała, które by jej nie zawierało. Rola wody w życiu planety jest decydująca, ponieważ wszelkie zmiany klimatyczne, wszelkie warunki niezbędne do istnienia życia tworzone są przez środowisko wodne, a cykl, który obserwujemy, nastawiony jest właśnie na istnienie i rozwój istot żywych. Podgrzana przez słońce na równiku woda transportuje ciepło do regionów polarnych za pomocą olbrzymich prądów, regulując w ten sposób temperaturę na całej planecie. Tak, słuchajcie, kochani, woda jest najlepszym akumulatorem ciepła w przyrodzie. Słońce w ciągu zaledwie 1 minuty odparowuje z powierzchni oceanu około 1 miliarda ton wody. W ciągu zaledwie 1 minuty odparowuje z powierzchni oceanu około 1 miliarda ton wody. Co minutę para wodna pochłania ogromną ilość energii słonecznej i uwalnia ją do atmosfery Ziemi. Dzięki tej energii wieją wiatry, pada deszcz, powstają burze, huragany i rodzą się właśnie huragany, rodzą się tajfuny. Tylko woda występuje na Ziemi w 3 stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowym. Jednakże większość jej właściwości nie wpisuje się w ogólne zasady fizyki. Absolutnie czysta woda ma takie właściwości, że trudno w to uwierzyć. Właśnie ze względu na swoje anomalie woda zawsze interesowała naukowców. Jednak dopiero na przełomie XX-XXI wieku rozwiązano główną tajemnicę wody, chociaż dodam, że nie do końca. Okazało się, że woda składa się z supercząsteczek, tak zwanych klastrów lub inaczej komórek, czyli posiada specjalną, heksagonalną, sześciokątną inaczej strukturę molekularną. Struktura ta ulega zmianie, gdy woda jest wystawiona na działanie różnych czynników chemicznych, elektromagnetycznych, mechanicznych i informacyjnych. Pod wpływem tych czynników jej cząsteczki są zdolne do restrukturyzacji i zapamiętywania informacji. I tutaj, kochani, zaczyna się oczywiście foliarstwo. No jak woda zapamiętuje? No jak woda zapamiętuje? Tak abstrahując w tej chwili od treści tego artykułu, mogę powiedzieć tak. Posłuchajcie, ile jest nutek na 5-linii? I plus kilka znaczków dodatkowych. Ile melodii z tych kilku znaków można stworzyć? W polskim alfabecie ile jest liter? 32, jak dobrze pamiętam. A, O, B, C i tak dalej, i tak dalej. Plus znaki interpunkcyjne. Ile książek można dzięki temu napisać? Więc teraz pytanie. Ile jest cząsteczek w kubku, zwykłym kubku, zawierającym wodę? Ile jest cząsteczek wody H2O pojedynczych, 2 wodory, 1 tlen w rzece, w jeziorze, w morzu, w oceanach świata? Ile? Jak te cząsteczki względem siebie można ustawiać przy okazji? Bo jeżeli wyobrazimy sobie tą cząsteczkę, to jest tak. To jest w ogóle cząsteczka wody, przypomina łeb myszki Miki, niedźwiadka. Czyli 1 tlen i umiejscowione niesymetrycznie 2 wodory. Kąt między tymi 2 wodorami to jest 104 stopnie i jeszcze troszeczkę ileś tam minut. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili. Około 105 stopni. Układ niesymetryczny. Gdybyśmy ten układ przewiercili jakąś osią, to zawsze te 2 wodory pod wpływem siły ciężkości będą u dołu.
bo stwarzają przeciwwagę. Nawet jeżeli je do góry przemieścimy, to i zaraz spadną. W dodatku atom tlenu jest dwuujemny, a każdy z tych wodorów jest pojedynczo dodatni. Dodatni wodór i atom tlenu ujemny. I jeżeli połączymy to razem w jedną molekułę, to okazuje się, że w tej jednej z tej molekuły powstaje tak zwany dipol. Polus na ruskim językie biegun. Pol, biegun. Dwa bieguny. Dipol, podwójne pole. Znaczy biegunowość, bieguny, czyli coś przeciwnego na skrajach. Z jednej strony ładunki dodatnie, po drugiej stronie ujemne. I jeżeli jest ujemne i dodatnie, są różne te bieguny, naładowane elektrycznie, to zgodnie z jakościowym istnieje takie jakościowe prawo oddziaływania ładunków. Ładunki jednoimienne plus, minus przyciągają się, a ładunki różne, ładunki jednoimienne, plus, minus i minus odpychają się, a ładunki różnoimienne, czyli plus i minus, przyciągają się. I teraz, jeżeli te cząsteczki H2O, dipole, przemieszczają się i tak dalej, to przecież z jednej strony dodatnie dwa wodory, czy pojedynczy nawet wodór dodatni, będzie przyciągany przez ujemny tlen, a z drugiej strony ten ujemny tlen, a z drugiej strony ujemny tlen będzie odpychał inne ujemne tleny. To w takim dużym skrócie, tak quasi taka po prostu fizyka. A więc jeszcze raz, pod wpływem tych wszystkich czynników chemicznych, elektromagnetycznych, mechanicznych, informacyjnych, cząsteczki wody są zdolne do restrukturyzacji i zapamiętywania informacji. Zjawisko pamięci strukturalnej pozwala wodzie pochłaniać, przechowywać i wymieniać z otoczeniem dane niesione przez światło, myśli, muzykę, modlitwę czy proste słowa, a nawet przez nasze emocje. Podobnie jak każda żywa komórka przechowuje informacje o całym organizmie, tak każda komórka wody jest w stanie przechowywać informacje o całym naszym systemie planetarnym. I to potwierdza wielu naukowców, którzy badają wodę. Doktor nauk biologicznych, kierownik laboratorium problemowego Ministerstwa Zdrowia Rosji Stanisław Zenin uważa, że woda występuje w formie, która jest dla nas zupełnie nieoczekiwana, a którą nazywa stanem fazowo-różniczkowym, takim stanem fazowo-informacyjnym. To właśnie ten stan decyduje o zdolności wody do przetwarzania informacji, co czyni ją bardzo podobną do zwykłego komputera. O czym mówiłem? Oznacza to, że człowiek, który, jak wiemy, składa się głównie z wody, jest systemem programowalnym. Wszelkie czynniki zewnętrzne, w tym komunikacja międzyludzka, zmieniają strukturę i skład biochemiczny płynnych mediów organizmu. Tutaj tylko dodam, że te doświadczenia, które między innymi w swoich laboratoriach Instytutu Hado wykonywał pan Masaru Emoto, niesamowita postać, gdzie badał wpływ myśli, modlitw, słów, w ogóle dźwięków i tak dalej na wodę, to było coś nieprawdopodobnego. I teraz podawał, wielu z was o tym wie, wodę działaniu muzyki na przykład rockowej, ciężkiej, heavy metal lub utworów wielkich mistrzów. I okazało się, że za każdym razem ta woda miała zupełnie inną strukturę. Chaos totalny, jeżeli to była muzyka chaotyczna. Natomiast przepiękne struktury, jeżeli to była muzyka starych mistrzów. Händla, Bacha, Beethovena, Chopina i tak dalej, i tak dalej. Inny rodzaj muzyki. Inne struktury wychodziły podczas zamrażania wody
wtedy, kiedy do wody mówiliśmy kocham cię, a kiedy mówimy nienawidzę. Zupełnie inne struktury, o czymś to świadczy. Dla wielu to będą bajki o żelaznym wilku. Trudno, niech oni to sobie traktują, ale po prostu słuchajcie, studiowałem ten temat wody lat kilkanaście, zanim zabrałem się za pisanie tego dwutomowego opracowania Woda, fenomen życia. Zebrałem tam nieprawdopodobne informacje. Dla mnie to były nieprawdopodobne. Dzisiaj już łatwiej to traktuję, ale ciągle to są nieprawdopodobne informacje. Że woda to jest substancja, która została stworzona dla istot żywych. Trzeba to zrozumieć. Jeżeli się przeczyta te książki, to dopiero się zaczyna rozumieć, o co chodzi. Więc dobrze, dalej. Ten stan fazowo-różniczkowy albo fazowo-informacyjny decyduje o zdolności wody do przetwarzania informacji, co czyni ją bardzo podobną do zwykłego komputera. To powtarzam. Oznacza to, że człowiek, który jak wiemy składa się głównie z wody, jest systemem programowalnym. Czyli wszelkie czynniki, wszelkie, zmieniają strukturę i skład biochemiczny płynnych mediów organizmu. Dzieje się to na poziomie komórkowym. Nawet sama cząsteczka DNA jest zaprogramowana aż do jej całkowitego nawet zniszczenia. Oznacza to, że zaburzenia indywidualnego programu, zakorzenionego w każdym organizmie na poziomie molekularnym w wodzie, są prawdziwą przyczyną i źródłem chorób, które ujawnią się w przyszłości. Okazuje się, że nagrywanie, czy tu piszę spisek, bo to jest niedokładne tłumaczenie z rosyjskiego, ale w każdym razie pewne działania na wodę, uroki miłosne to nie są przesądy, lecz rzeczywistość. Bo kiedyś programowano wodę w ten sposób. Słuchajcie, jest masę bajek na temat wody. Pamiętajcie na pewno tą bajkę taką, przynajmniej ja pamiętam o sytuację, jest mama, jest syn, mama ciężko choruje i on się dowiedział, że jest daleko jakieś tam źródełko z cudowną wodą, która może mamę uzdrowić, więc on po prostu siada na koń, jedzie, ale ma warunek, ma nabrać wodę do kryształowego flakonu, do kryształowego naczynia, trzymać to na sercu i wracając nie oglądać się, nie słuchać nikogo, nie zatrzymywać się, tylko myśleć cały czas wielką miłością o tej swojej chorej matce. I ja wiecie co, i ta woda oczywiście uzdrowiła. I ja po wielu latach, kiedy zacząłem dopiero rozumieć fenomen wody, zrozumiałem, jaka niesamowita mądrość jest w tej bajce. On jechał po wodę z tą wielką wiarą. Niezależnie od tego, czy ta woda miała faktycznie zdolności uzdrawiające, czy też nie, on swoimi myślami, jeżeli nabierał, już wtłaczał pewne, nawet na odległość, żyjemy w świecie kwantowym, pewnymi działaniami, pełnymi miłości działa na to woda. Ale z drugiej strony wiemy, że są wody tak zwane cudowne. Znaczy cudowne. Może nie ma tam żadnego cudu. Przepraszam, tutaj jedną rzecz zrobię. Dobrze? Tylko chodzi o to, że na przykład są wody, które zawierają pojedyncze atomy wodoru. Bo zazwyczaj wodór jest w stanie tak zwanym cząsteczkowym, H2. Ale są wody, gdzie jest atomowy wodór i ten atomowy wodór nadaje wodzie właściwości lecznicze. Jest bardzo silnym antyoksydantem działającym przeciwzapalnie i tak dalej, czyli woda taka ma właściwości uzdrawiające. I teraz, jeżeli ten syn wracał, to ciemny las, wiecie jak to w bajkach jest, ciemny las, gdzieś tam sowy, ha, ha, ha i tak dalej, można się bać, jest ciemność, jakieś odgłosy, drzewa w nocy wyglądają czasami strasznie, jakieś stwory wychodzą na drogę, jakieś zwierzęta przebiegają, więc można się bać. I on miał to trzymać na sercu,
nie miał prawa zwracać uwagi na nic, na żadne odgłosy, nie miał prawa zatrzymywać się, rozmawiać z ludźmi, dlatego że ludzie zaczęli pytać, a skąd młodzieńcze jedziesz? A wiozę wodę. A co to za woda? A chorej matce, a co ty wierzysz, głupku, że to jakaś tam woda może je uratować? I to mogłoby wtłoczyć do jego myśli jakieś słowa, które zakłócą jego myślenie, a więc jednocześnie wpłyną na tą wodę, którą on wiózł. Rozumiecie teraz, o co chodzi w tym wszystkim? Niby bajka. I teraz dalej. W laboratorium Stanisława Zenina przeprowadzono bezpośrednie eksperymenty nad zdalnym wpływem jasnowidzów na stan środowiska wodnego. Ja to między innymi opisuję w mojej książce. Przykładowe eksperymenty w taki prosty sposób, jasny dla każdego, co profesor Zenin, a to jest człowiek, który posiada 4 fakultety: fizyka, biologia, chemia, doktorat z filozofii, i doktorat z nauk o pamięci wody. Jako pierwszy człowiek w 2003 roku obronił dysertację na temat pamięci wody w Rosyjskiej Akademii Nauk i otrzymał tytuł doktor nauk o pamięci wody. Przykładowo, jeden z uzdrowicieli oddziaływał na czystą wodę, w której nie było nic, jakby przenosząc chorobę realnej osoby do struktury tej wody. Następnie do pojemnika z tą wodą dodano orzęski, spermostomy, rodzaj orzęsków, po czym zostały one sparaliżowane. Eksperyment ten przeprowadzono wiele razy i jest to całkowicie wiarygodny fakt. I tę właściwość wody wykorzystuje się nadal w różnych sekcjach parapsychologicznych i magicznych. Każdy pamięta, jak z ekranów telewizora pobierano wodę. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Jak zmieniano po prostu strukturę pewnie wody. Chodzi o działania pana Kaszpirowskiego, jeżeli to pamiętacie, że była taka postać występująca również w polskiej telewizji. Ślepa wiara w moc Kaszpirowskiego i Czumaka, to był inny jeszcze taki działający, przerodziła się w masową psychozę. Ale efekt masowego ładowania wody jest mocno wątpliwy, gdyż w zależności od indywidualnych cech organizmu program wprowadzony do płynu może przynieść zarówno korzyści, jak i szkody. A co ze zwykłymi ludźmi? Nie jasnowidze ani czarownicy. Żaden z nas nie jest takim szczególnym jakimś jasnowidzem czy czarownikiem. Czy wpływamy na siebie nawzajem poprzez środowisko wodne za pomocą myśli, słów i uczuć, takie jak zazdrość i miłość? Czy jesteśmy w stanie zaprogramować siebie i innych wokół nas? Niewątpliwie. Kochani, tutaj powiem tak, ja mieszkam na Podlasiu, a na Podlasiu są jeszcze szeptuchy, które robią różne rzeczy. Ogromna większość tych pań, szeptuch, to są dobre szeptuchy, ale są i takie, które działają bardzo złośliwie. Bardzo złośliwie. My tutaj na Podlasiu znamy takie, wiemy. I teraz w jaki sposób to działa? Poprzez wpływ na wodę. Bo można na przykład osobie pewnej, nad którą się działa, podać pewną wodę, do której się dodaje pewne inne różne substancje. Nie będę tutaj wymieniał jakich, bo to nie ma sensu. Do kawy, do herbaty, do zupy można coś dodać. To nie będzie rodzaj trucizny chemicznej, tradycyjnej, ale to będzie oddziaływało na struktury wodne. I mieliśmy takie przypadki, znam takie przypadki, że człowiek zaczyna chorować. Lekarze rozkładają ręce, nawet nie wiedzą, o co tu chodzi. Wszystkie parametry są w normie, a człowiek dosłownie usycha. I co się okazało? Coś zrobiono. Rzucono na tego człowieka tak zwany urok. Urok, ale poprzez konkretne jakieś działania. Poprzez wredne tak zwane zaklęcia. Oczywiście, jak widzicie, znowu ze mnie wychodzi foliarz, czy jakiś tam w ogóle, nie wiem kto, różne tutaj etykiety można przypiąć, ale słuchajcie, dzisiaj nauka to potwierdza. Ja w swoich książkach i o wodzie, woda, fenomen życia, i w książkach dwutomowym opracowaniu biomagnetyzm mówię o tych rzeczach. Żyjemy w świecie kwantów, fizyki kwantowej, w świecie kwantowej rzeczywistości.
Każde słowo oddziaływuje, bo każde słowo to jest moc. Jeżeli nawet wykonamy proste doświadczenie, banalnie proste doświadczenie, chociażby tego typu, gdzie mam kartkę i mówię he, 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 to przecież to jest fala akustyczna. Fala akustyczna dociera do naszego ciała. Na każde ciało, na każdą substancję, na każdy materiał, jeżeli wywołujemy nacisk, czy ciągniemy je, czy ściskamy, czy skręcamy, to już tutaj się wytwarza tak zwany piezoelektryczny efekt, czyli przemieszczanie elektronów. Oczywiście fala akustyczna z wypowiedzianych słów też to powoduje. Zmienia garnitur elektronowy naszego ciała. To jest czasami trudne do zrozumienia dla tak zwanych profanów, ale tak się dzieje. To są zjawiska fizyczne zwykłe, ale te zjawiska fizyczne oddziałują na całą biochemię naszego organizmu. Z czego my jesteśmy zbudowani? Z różnych związków chemicznych. Te są zbudowane z substancji chemicznych, znaczy odwrotnie może tak. Substancje są zbudowane ze związków chemicznych, te są zbudowane w końcu z najprostszych substancji, których się nie da podzielić na inne, czyli z pierwiastków, bo plaster miedzi krojony będzie zawsze plastrem miedzi, ale z kolei pierwiastki zbudowane są z atomów, a te są z elektronów, protonów i neutronów. A więc jeżeli z elektronów jesteśmy zbudowani, to nasze ciała to jest chmura elektronowa, uformowana chmura elektronowa, na którą można działać różnego rodzaju czynnikami. Światłem, które to światło jest falą elektromagnetyczną. Można działać typowymi polami elektromagnetycznymi silnymi. Można działać substancjami chemicznymi. A więc leki mogą oddziaływać leczniczo, trucizny będą oddziaływać trująco i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, jak reagujemy na głaskanie, na przytulenie, na pocałunek, na dobre słowo. Jak reagujemy na złe słowa, wredne słowa, na uderzenie na przykład gwałtowne i tak dalej, i tak dalej. Jak reagujemy? Jak to działa na naszą psychikę i często w obliczu takiego gwałtownego ataku się kurczymy ze strachu. Jak to działa na cały nasz organizm, co się dzieje, jak to działa na nasze enzymy, hormony, na krew, na wszystko. A w składzie tych hormonów, enzymów, krwi i tak dalej, limfy, woda jest. I naukowcy również to potwierdzili, takie odczucia, jak nagłe zmęczenie, nieuzasadniona agresja, zły nastrój, a nawet wiele chorób mogą być konsekwencją negatywnego wpływu energoinformacyjnego, dosłownie psychicznych ataków. A można jeszcze jedna ciekawa rzecz. Pani Julia Poliakowa, szefowa pewnego instytutu w Petersburgu do spraw badania mózgu, powiedziała kiedyś takie zdanie, w dwóch książkach cytuję ją, że można zarażać tak zwanym wirusem psychicznym innych ludzi. A co, nie mamy takich przykładów? Jaki był wpływ Hitlera, Goebbelsa na masy? Jaki był wpływ Stalina i całej reszty bandy na masy tam? A dzisiaj to nie, a nawet w Polsce nie doszło do zarażania ludzi takimi wirusami psychologicznymi. Nie doszło do tego. Mam w internecie taki artykuł, a zresztą tutaj chyba też audycję nagrywałem. Dzika banda, dzika tłuszcza, dziki tłum. Jak w tłumie reagujemy? Jak tłum oddziaływuje na pojedynczych nawet ludzi, często inteligentnych, wydawałoby się mądrych, a w tłumie nawet najmądrzejszy głupieje. Oddziaływania. Dalej. Co więcej, poprzez ogólne pole energetyczno-informacyjne, biopole, bo to ono istnieje, woda utrzymuje połączenie z osobą, która wywarła na nią wpływ, bez względu na to, jak daleko ona się znajduje.
Jeżeli coś się z nią dzieje, to zmiany zachodzą w strukturze tej wody. A to jest jeszcze jeden fakt, który jest uderzający. Jeśli wpłyniemy na wodę, która zapamiętała wpływ konkretnej osoby, to zmiany zajdą także w jej zachowaniu i zdrowiu. Wyjaśnia to niektóre sekrety czarnej magii, polegającej na manipulowaniu płynami ustrojowymi człowieka, limfą, krwią i śliną. Z innych badań wiadomo, że na przykład krew naprawdę wyczuwa źródło, z którego została pobrana. Co zrobić z krwią pobraną od człowieka, gdy jest to konieczne? Jakiekolwiek działania na tę krew może mieć negatywny wpływ na organizm. Może dlatego niektóre religie zabraniają transfuzji krwi? W końcu wciąż nie jest do końca jasne, jakie mogą być powiązania między dawcą a pacjentem. Istnieje, słuchajcie, kochani, tak zwana wędrująca świadomość po przeszczepach. Zainteresujcie się tym tematem. Wygooglujcie, ja dzisiaj akurat nie chcę o tym mówić jeszcze. Działalność człowieka doprowadziła do tego, że w 80% przypadków przyczyną chorób zakaźnych jest woda. Niestety zbyt często nie zwracamy uwagi na to, co natura daje nam za darmo. Ogólne zanieczyszczenie środowiska energetyczno-informacyjnego jest w stanie zmienić jego strukturę i wpłynąć na nasze życie. Znane są przypadki, gdy wieloryby i delfiny zostały wyrzucone na brzeg, chociaż skład wody nie zmienił się w żaden sposób w porównaniu do tego, jaki był wcześniej. Chodzi o to, że jeśli pod wpływem pewnych czynników zewnętrznych zmienia się struktura wody, nie skład, nie dodatki chemiczne, ale struktura wody, to ma to drastyczny wpływ na organizmy żywe. Człowiek swoimi negatywnymi myślami, słowami, czynami jest w stanie zatruć nie tylko siebie, ale wszystko wokół niego, co zawiera choćby najmniejszą ilość wody. A co, nie mówimy czasami, jest to coś schodząca toksyna o niektórych ludziach. Dlaczego w zetknięciu się z niektórymi osobami czujemy się cudownie, wspaniale, a z niektórymi po prostu zwyczajnie źle? To jest tak delikatne określenie. Jakie to ma wymiary w skali planetarnej? Wpływ na strukturę wody przy wykorzystaniu matrycy biopola jest rejestrowany i to dość jednoznacznie. Gdy zmienia się nasze nastawienie psychiczne, zmienia się także stan wody. Może to być bardziej lub mniej korzystne dla ciała, w zależności od nastawienia psychicznego, jakie przyjmiesz. Łatwo sobie wyobrazić, w jaki sposób ciągłe sceny przemocy, działalności przestępczej i konfliktów zbrojnych zanieczyszczają ogólne środowisko energetyczno-informacyjne. A woda pamięta to wszystko. Nawet jeśli robi się to na pokaz, jak to się robi w filmach, to i tak wywołuje to pewne myśli, które zapamiętuje środowisko informacyjne o wodzie. Nasze środowisko informacyjne, nasze wodne środowisko. Oznacza to, że istniejąc później, będą miały wpływ na nasze życie, na naszą duchowość. To zanieczyszczenie informacją jest być może gorsze niż jakiekolwiek inne. A słuchajcie, a zwyczajna plotka, jeden o drugim coś palnie. A dzisiaj, biorąc pod uwagę, jaki jest stan na przykład tych mediów, internet, hejterstwo i tak dalej, jaki to ma wpływ na ludzi? Ilu młodych ludzi popełniło samobójstwo w ostatnich latach, między innymi w Polsce, wskutek ataków hejterskich? Pamiętajmy, że każdy z nas odpowie. W Biblii jest powiedziane wyraźnie, że odpowiesz za każde słowo, za każdą myśl twoją. Czy to znaczy, że będziemy karani w ogniem piekielnym i tak dalej? Nie. Tylko, że chodzi o to, że każdy z nas poniesie konsekwencje naszych działań. A przecież istnieje tak zwana złota reguła, inaczej zasada Chrystusowa. Czyn innym tak, jakbyś chciał, żeby tobie czyniono. I druga zasada, jednocześnie to jest zasada Huny. Jest taka ciekawa nauka Huna i Kahuni, strażnicy tajemnicy.
Zawsze pomagaj. Nigdy nie krzywdź. Wśród naukowców panuje opinia. Mam opisane akurat to w mojej książce, w pierwszym tomie Woda, fenomen życia. Niemieccy naukowcy, rosyjscy, tak, ale wielu innych mówi, że wiele burz, huraganów i powodzi jest reakcją wody na ogólne zanieczyszczenie środowiska energetyczno-informacyjnego. W ten sposób woda oddaje nam informacje, które w niej zawarto. W pewnym sensie akcja oceanu w powieści science fiction Stanisława Lema Solaris nie jest już science fiction. Czy jednak sama woda jest w stanie oczyścić swoją pamięć obciążoną ludzkimi myślami, czynami? Pamięć wody zostaje wymazana, jeżeli woda najpierw wyparuje, a potem skropli się, lub jeżeli zostanie zamrożona, a później roztopiona. Spadając w postaci deszczu lub wraz z topnieniem lodowców, woda uwalnia się od informacyjnego brudu, dając ludzkości coraz to nowe szanse na zrozumienie jej roli na Ziemi. Czy woda będzie taka łaskawa na zawsze? Odpowiedź na to pytanie leży w sferze duchowego rozwoju człowieka. Świat duchowy manifestuje się w świecie materialnym całkiem konkretnie. Jest z nim nierozerwalnie związany. Nieustannie na niego oddziałuje i nie jest to już abstrakcja. Woda pomaga nam to wyraźnie zobaczyć. Oczyszczając własne myśli, człowiek jest w stanie poprawić swoje zdrowie i oczyścić środowisko. W ten sposób mądrość starożytnych znajduje swoje naukowe potwierdzenie w dzisiejszym świecie. Wiadomo, że woda święcona nie psuje się i ma właściwości lecznicze. Według starożytnych receptur najcięższe choroby leczy się świętą wodą trzech pierścieni. Jest to woda święcona pobrana z trzech kościołów, usytuowanych tak, aby odgłosy dzwonu z jednego nie było słychać z drugiego. Wszystkie te elementy są zbierane w całkowitej ciszy, a następnie łączone w całość. Osoba nosząca taką wodę nie powinna rozmawiać z nikim, kogo spotka. W przeciwnym razie może ona utracić swoje właściwości lecznicze. O czym już po prostu mówiłem. Oczywiście, kochani, można to traktować jako wierutną bzdurę, jakieś trzy kościoły i tak dalej. Nie wiadomo, czy w tych trzech kościołach prawidłowo się ludzie modlą i tak dalej, i tak dalej. Czy jeden drugiemu nie patrzy na niego, że o, futro ubrała jakieś, złodziejka pewnie, kurczę, ją stać, mi na to nie stać. No, wiecie, o co chodzi. Więc pytanie, kto też przychodzi do tych kościołów, do tych świątyń, ale generalnie w większości przypadków, jeżeli ludzie przychodzą, to z jakimiś intencjami i starają się oczyścić swoje serca. Mówię o uczciwych ludziach. W laboratorium profesora Pawła Goskowa przeprowadzono analizę fizyczną i biologiczną wody święconej i zwykłej wody kranowej. Następnie do zwykłej wody w naczyniach o różnej pojemności dodawano wodę święconą w stosunku 10 gramów na 60 litrów. Końcowa analiza wykazała, że zwykła woda zmieniła swoją strukturę i właściwości biologiczne w wodę święconą. Można się tylko domyślać, w jakim stopniu energia duchowa jest w stanie oczyszczać wodę i zmieniać jej właściwości. W przyrodzie nie występuje woda absolutnie czysta. I nawet w warunkach laboratoryjnych nikomu nie udało się tego osiągnąć. Rosyjskim naukowcom udało się uzyskać jedynie kolumnę ultraoczyszczonej wody o średnicy zaledwie 2,5 cm. Nie wiem, czy tutaj chodzi chyba o średnicę właśnie tej całej kolumny. W takiej kolumnie udało się uzyskać. Wynik ich zaskoczył. Okazało się, że przyczepność cząsteczek tej wody jest taka, że do rozbicia tej kolumny potrzebna jest siła 900 kg. A w mojej książce Woda, fenomen życia, chyba w drugim tomie, albo w pierwszym, już nie pamiętam, piszę o tak zwanej, odkryto jeszcze jeden stan wody, tak zwanej wody jakby zamrożonej. Jest płynna, jednocześnie jakby zamrożona. Jest wodą bardzo twardą, nie ciężką. Nie chodzi o wodę tak zwaną ciężką, tylko bardzo twardą. Opisuję to dokładnie. Po powierzchni jeziora utworzonego z takiej wody można by chodzić, a nawet jeździć na łyżwach. Być może Jezus Chrystus potrafił chodzić po wodzie, ponieważ pod wpływem Jego mocy duchowych woda tak bardzo zmieniła swoje właściwości, że mogła Go utrzymać.
Być może pewnego dnia będziemy w stanie naukowo wyjaśnić, w jaki sposób biblijny Mojżesz zdołał rozdzielić wody morza. No słuchajcie, jeżeli wiemy już, że cząsteczka wody to jest dwuujemny tlen i dwa dodatnie wodory, to działając elektrostatycznie można byłoby tę wodę rozdzielić. Oczywiście to jest pewna teoria, bo kwestia jest praktyki. Japoński naukowiec dr Masaru Emoto zamroził krople wody, następnie zbadał je pod silnym mikroskopem zbudowaną kamerą, kriokamerą. Jego praca wyraźnie wykazała różnicę w strukturze molekularnej wody w wyniku jej interakcji ze środowiskiem. Metoda ta pozwoliła pokazać, jak drgania energetyczne człowieka, myśli, słowa, muzyka wpływają na jej strukturę molekularną wody. Emoto Masaru, odkrył wiele zaskakujących różnic w strukturze krystalicznej wody pobieranej z różnych źródeł na naszej planecie. Zanieczyszczona woda miała zaburzoną i chaotyczną strukturę. Woda z górskich strumieni i źródeł miała piękny, geometryczny kształt. Następnie naukowcy postanowili sprawdzić, jaki wpływ ma muzyka na strukturę wody. Umieścili wodę destylowaną pomiędzy dwiema kolumnami na kilka godzin, kolumnami, z których wydobywał się dźwięk, a następnie sfotografowali ją po zamrożeniu. Masaru Emoto wykorzystał również słowa wydrukowane na papierze i naklejone na noc, na pełną noc, do szklanego pojemnika napełnionego wodą. Tę samą procedurą zastosowano w przypadku nazwisk osób zmarłych. Następnie wodę zamrożono i sfotografowano. Zdjęcia te dowodzą niesamowitych zmian, jakie zachodzą w wodzie jako żywej substancji reagującej na każdą naszą emocję i myśl. Jest zupełnie oczywiste, że woda łatwo ulega zmianom pod wpływem wibracji energii, niezależnie od tego, czy środowisko jest zanieczyszczone, czy czyste. Z jednej strony niezwykła towarzyskość i spokój wody, a z drugiej strony gwałtowność i straszliwa wojowniczość sprawiają, że zalicza się ją do fenomenów szczególnych, posiadających ogromną siłę twórczą i niszczycielską. Tak, woda potrafi być łagodna jak baranek i potrafi być niszcząca potwornie, potworne tornada. Niszczenie, mosty, całe miasta znikają z powierzchni. Wystarczy obserwować powódź. Woda objawia się jako substancja myśląca, która wymienia informacje z całym wszechświatem. Ma ona bardzo ważne przesłanie dla ludzkości. Zachęca nas do głębszego spojrzenia w siebie. A kiedy spojrzymy na siebie w lustrze wody, przesłanie objawi się w cudowny sposób i sprawi, że zastanowimy się nad wieloma rzeczami, przemyślimy wiele rzeczy na nowo, a dopiero wtedy rozpocznie się duchowe odrodzenie. Wcześniej czy później woda zwróci nam to, co zainwestowaliśmy w jej pamięć. Kochani, to byłoby tyle na temat tego udostępnienia. Mam tutaj akurat na półce pierwszy tom, czego jeszcze nie widziałeś o wodzie. I tak na koniec, a może na koniec chyba z książki, zaraz zobaczę, czy dobrze pamiętam, bo tutaj jest pewien cytat. Antoine de Saint-Exupéry, Ziemia, planeta ludzi. Wodo, nie masz smaku, ani koloru, ani zapachu. Nie można ciebie opisać. Pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia. Jesteś samym życiem. Obdarzasz nas rozkoszą, której niepodobna pojąć samymi zmysłami. Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie. Czyli jak mawiali starożytni, aqua omni sunt, woda jest wszystkim. Kochani, wszystko. Co jeszcze można tu powiedzieć? Co wtłaczamy każdego dnia do naszej wody? Najpierw naszej wody tworzącej nasze ciało. Każdego dnia. Co wtłaczamy?
Jakie myśli? Jakie są nasze ostatnie myśli przed zaśnięciem? Dobre, złe, miłe, tragiczne, błogosławiące życie, dziękujące, pełne wdzięczności za to, że przeżyliśmy dzień? Czy też myśli pełne klątw? Znowu mi nie wyszło, do dy jest życie, tak, znowu, kurczę, tamto, siamto, wamto. Każdego dnia kładziemy się, bo przeżyliśmy dzień. Po nocy wstajemy, budzimy się i powinniśmy dziękować. Boże, znowu się budziłem, znowu czuję. Poruszają mi się palce. Widzę, oddycham, bije moje serce. Żyję. Każdy dzień jest inny, każdy dzień możemy zmieniać. Dzisiaj coś nie poszło tak, dobrze, ale nie mam pewności, że jutro nie będzie lepiej. A dlaczego nie ma być lepiej? A nie, bo życie jest długie, szare i tak dalej, i tak dalej. Tam dodatki jak ta taśma specjalna. Ja mówię, naprawdę? Takie długie, takie szare? To chyba ty kupujesz niewłaściwy papier, człowieku. Idź do Lidla, do Biedronki, czy do Aldi, czy obojętnie gdzie i dostaniesz fantastyczny, bielusieńki papier, często z pięknymi nadrukami rumianków czy jakichś innych, często uperfumowany. Dlaczego by nie? To tylko twój człowieku odbiór jest taki. Co robisz w swoim życiu? Co wtłaczasz w siebie? Co nagrywasz na swoją wodę dzień w dzień? Jakie myśli, jakie zachowania, jakie słowa? Czy szkodzisz w ten sposób sobie? Czy zatruwasz siebie? Czy raczej budujesz siebie, uzdrawiasz siebie? I w ten sposób budujesz innych. Czy jesteś źródłem kojących słów, pięknych, pełnych miłości? Czy też słów nienawistnych, czarnowickich i tak dalej, i tak dalej? Cóż, kochani, filozoficzne to było oczywiście. Zostawiam was z tymi myślami. Każdy jest kowalem własnego losu, wiecie doskonale. Ja mogę tylko przekazać wiedzę. Co z tą wiedzą zrobicie, to już wasza sprawa. Ja wiem i wierzę w to, że wierzę i wiem, że ci z was, którzy tutaj trafiają, którzy słuchają tego, to są postaci, to są istoty obdarzone ogromną świadomością, która ciągle wzrasta. Nie ma pośród nas istot, które uzyskały już ostateczną świadomość. Nikt. Wypiliśmy zaledwie może kropelkę z całego oceanu, ale chwała Bogu, że żeśmy wypili. Życzę wam jak zwykle wszystkiego najlepszego. Wszelkiego dobra, wszelkich błogosławieństw. I na zakończenie, jeżeli ta audycja, jak zwykle, proszę was o to, zrobiła na was wrażenie, dobre wrażenie, jeżeli po prostu identyfikujecie się tutaj z tymi treściami, to proszę was o lajki, o ewentualnie subskrypcje, o komentarze, o przesyłanie tych linka tej audycji do swoich bliskich, do swoich znajomych. Wspólnie zmieniajmy nasz świat, nasze otoczenie, budujmy to otoczenie, czyńcie sobie ziemię poddaną. Teraz pytanie, w jakim sensie? To znaczy, że mamy prawo robić z ziemią wszystko, co tylko trzeba, możemy ją niszczyć, czy wprost odwrotnie? Jest takie powiedzenie, ten jest największym panem, kto jest najniższym sługą. Czyli my mamy służyć sobie, innym, planecie i tylko tyle i aż tyle. Wszystkiego najlepszego wam życzę jeszcze raz. Do następnej audycji. Papatki. Cześć.